Partnerem niniejszego odcinka jest Alfa Romeo, producent tego oto właśnie modelu, czyli Alfy Junior, która wytwarzana jest wyłącznie w Polsce. Szanowni Państwo, jestem w Tychach, w fabryce, która zaczynała swoją motoryzacyjną karierę jeszcze w latach 70. jako fabryka samochodów małolitrażowych. Dziś jest to nowoczesny zakład produkujący samochody należący do koncernu Stellantis. No i właśnie gruchnęła wieść, że w tejże filii po raz pierwszy w historii będzie produkowany tu i tylko tu, nigdzie indziej więcej w świecie, jeden z modeli Alfy Romeo, mianowicie Alfa Romeo Junior. No i zapytanie przyszło, czy nie chciałbym pokazać, jak ta Alfa właśnie zaczęła powstawać i schodzić z linii produkcyjnych i też, czy nie chciałbym się takową Alfą w wersji elektrycznej, a będą dwie, miękka hybryda i elektryk, czy nie chciałbym się nią przejechać. No i powiedziałem tak, oczywiście, skoro pokazywaliśmy Tonale w Mediolanie i w okolicach, no to czy Junior to jest rzecz gorsza niż Tonale? Czy Śląsk jest gorszy niż Lombardia? Czy Polska jest gorsza niż Włochy? I w końcu, czy kluski śląskie są gorsze od gnioki? Nie są gorsze. To wszystko jest od siebie trochę inne, ale wszystko jest wspaniałe. Właśnie jesteśmy tutaj, w miejscu, które nazywa się spawalnią, choć tak naprawdę mniej elementów się tu spawa, a więcej zgrzewa. Tu powstają kośćce samochodów, czyli ich karoserie. Obok spawalni mieści się lakiernia i to jest logiczne z punktu widzenia ciągu technologicznego powstawania aut. Mamy mianowicie karoserię z ocynkowanej blachy. I teraz ta karoseria musi najpierw być odtłuszczona i przygotowana do lakierowania. Tutaj widzimy lakierowanie wstępne, które fachowo nazywa się procesem kataforezy. Otóż karoseria umieszczana jest na dość długą, 10-minutową albo i ciut dłuższą kąpiel w takim roztworze, który nadaje karoserii kolor, który nie jest ostateczny, bo to jest niejako podkład, ale ta substancja wnika we wszystkie otwory karoserii, ponieważ ona ma działanie antykorozyjne. Zatem to jest podkład, a dopiero potem auto malowane jest na ostateczną barwę. Podkład, tak jak w makijażu, najpierw podkład, a potem puder z właściwym kolorem. Różnica jest tylko taka, że zarówno podkład, jak i puder z twarzy zmywa się w ciągu kilkunastu sekund, a auto przemalować jest znacznie trudniej. Na tej samej płycie podłogowej powstają tutaj 3 modele samochodów. 3 różnych marek, choć oczywiście wszystkie są w portfolio koncernu Stellantis. Zatem mamy tu Jeepa Avengera, mamy tutaj Fiata 600, no i mamy tutaj od niedawna bardzo Alfę Juniora. No i na tej taśmie mamy różne modele, ta sama płyta, ale różne modele, co świadczy o ich różnicach. No, to co się właśnie tutaj dzieje. Pani właśnie będzie tu montować coś, co dla alfistów jest niezwykle ważne i powoduje żywsze bicie serca, czyli ów herb wzorowany na herbie Visconti. Pamiętacie, mówiłem wam o tym podczas wizyty we Włoszech. No i różne inne rzeczy. Ta sama płyta podłogowa, ale bok karoserii w tym miejscu inny.
tu mamy takie charakterystyczne wytłoczenia, ponieważ tutaj przyjdzie taki panel ozdobny, w który Junior jest wyposażony. No więc to jest tak naprawdę salon piękności. A ci Państwo są jak najlepiej wyszkoleni kosmetycy i kosmetyczki. Oni po prostu tutaj te elementy ozdobne, ale również funkcjonalne umieszczają. Owa taśma przesuwa deski rozdzielcze, które następnie będą wmontowane w karoserię. Jak mówiłem, ta sama platforma, no więc wymiary teoretycznie takie same, ale kształt zupełnie inny. Deska rozdzielcza, czyli coś, na co kierowca spogląda niemal cały czas. No, patrzy też na drogę, ale i kątem oka na deskę. No i DNA Alfy. Zobaczcie, tego z niczym innym pomylić się nie da. Owe tuby słynne, te cylindry, w których mamy wskaźniki. No tu jeszcze nie ma kierownicy, nie ma paru innych elementów, ale to jest dopiero początek tego procesu. To się tutaj niczym puzzle składa. Niezwykle fascynujący moment, mianowicie montaż w karoserii całej deski. Przy pomocy takiego mądrego urządzenia. Jak ktoś nigdy nie widział deski od tyłu, to teraz ma jedyną króciutką okazję, by się jej przyjrzeć. Diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach, a w wypadku Alfy w wielu szczegółach. Oto jeden z nich, ów tylny panel, który osobiście podoba mi się niezwykle. No i właśnie pan go montuje. Klak, wszedł. Na razie folia ochronna to są bardzo ładne tylne światła. Ich fragment, mówiąc precyzyjnie. Postąpię teraz wbrew procedurom, ale mam nadzieję, że mnie stąd nie wyrzucą. Tak, to powinno być przyklejone do samego końca montażu, no bo to pełni funkcję ochronną. Ale ten panel jest piękny po prostu. Czy ktoś to może przykleić z powrotem? Jednak. Nie zamkną mnie, nie wyrzucą. Wyłączyłem na chwilę ruch tej maszyny, no bo stanąłem w złym miejscu i ona się wtedy automatycznie wyłącza. Znowu wylazłem z tego, ruszyła. Co tu mamy? Tu mamy tak zwane palety. Te palety to są specjalne konstrukcje, na których umocowane jest podwozie oraz silnik. No i teraz jaki silnik? No wystarczy przyjrzeć się jego elementom. Mamy tutaj tłumik i cały system wydechowy, ale nie wszędzie. Tu go na przykład nie było. No więc to w takim razie jest elektryk. Dobra, wyłączyliśmy to na dobre, ale już stąd spadamy. Przepraszamy, już zmykamy. O co chodzi? Teraz to wszystko wędruje taśmą dalej i tam mamy proces, który nazywa się mariażem, czyli tam mamy nadwozie razem z płytą podłogową. I tam właśnie specjalna maszyna będzie to wszystko zespajać, czyli owe palety z zawieszeniem, z silnikiem i z podwoziem powędrują tam, nastąpi mariaż, czyli połączenie. Kto jest kim w tym mariażu? No, tu nie ma żadnych niespodzianek. Odpowiedź jest prosta. W wypadku samochodów podwozie zawsze pozostaje podwoziem, a nadwozie nadwoziem. To się dzieje tutaj. Tutaj trafiają zmontowane auta. No i trafił Junior w dodatku w takim kolorze, jaki kocham. No więc tak, na tamtym stanowisku poprzednim ustawia się zbieżność kół i ustawia się światła. Tutaj sprawdza się te wszystkiego rodzaju czujniki, radary i elektronikę, w którą auto jest wyposażone. Następnie podnosi się owa rampa i wszystkie auta jadą tam. Tam mamy rolki, które rozpędzają się do prędkości 130 km na godzinę. Czyli auto stojąc pędzi. Też się go w ten sposób sprawdza. Podobny test, choć może nie do 130 mamy, jak jedziemy do przeglądu technicznego. A tam na samym końcu
Być może to będzie widać, nie. No to jest coś, co wygląda jak ogromna myjnia. Chodzi o to, że auto musi również przejść test wody, czyli sprawdza się, czy nie ma w nim jakichś nieszczelności. To jeszcze, czy jest szczelne, czy nie, nie wiemy. Pewnie jest, ale trzeba sprawdzić. Na razie elektronika jest sprawdzana. Na końcu tej długiej drogi mamy oczywiście egzemplarze finalne, gotowe do jazdy. A ów egzemplarz to jest w dodatku ta Alfa Junior, którą będę niejako przedpremierowo się poruszał. Co mówi nam o tym, że samochód, którym jeździmy, jest elektryczny? Jakie oznaczenia o tym mówią? No nie te, ponieważ to są tablice tymczasowe. To są tablice próbne tak zwane. Przedpremiera. Prawdziwe tablice dotyczące samochodów elektrycznych w kraju naszym mają kolor zielony, więc jak widzicie samochód, który przemyka obok was buspasem i was to drażni, to najpierw sprawdźcie, jaki ma kolor tablic. Jeśli są zielone, to ten ktoś jest w prawie. Tak, to jest moja Bella. Już za chwilę wsiądę za volant. Ta fabryka jest tak wielka, że człowiek się porządnie nachodzi. Jak się człowiek nachodzi, to się człowiek utrudzi, a jak się człowiek utrudzi, to musi coś zjeść. Zresztą tutaj jest stołówka. To nie jest akurat ten fragment, bo my mamy tutaj taki standing party, to jest sala recepcyjna, management, ale podobne rzeczy, tylko na siedząco, nie na stojąco, więc mają lepiej. Jadają tutejsi pracownicy. Wyobraźcie sobie, że skoro Alfa, to powinny tutaj być talerze parującego spaghetti. Nie, moi drodzy, jesteśmy na Śląsku pełną gębą. Więc mam kluski śląskie, roladę i modrą. Kluski śląskie są doskonałe, gdyż są odpowiednio kleiste. No i teraz krótka refleksja. Czy uważacie, że ten widok sprzeczny jest z tym widokiem? No moim zdaniem nie. One się właściwie uzupełniają. Moja pierwsza jazda juniorem. Kolor już znacie. Wersja w pełni elektryczna. Całkowicie elektryczny samochód. Zaraz przy fabryce jest tor. Tor, który kiedyś był torem fabrycznym. Wykorzystywano go do prób produkowanych tu aut. Dzisiaj jest wykorzystywany sporadycznie. Nie tyle raczej przez fabrykę, co miejscowy Automobil Klub organizuje tutaj rajdy. No ale można jeździć i się uczyć, bo nie ma tu ruchu drogowego normalnego. I byli tak mili gospodarze, że pozwolili mi tu wjechać. No więc co wiem? Wiem na pewno, że to ma 3 tryby jazdy, czyli eko, tak zwany normalny oraz sportowy. No skoro jestem na torze, a przede mną banda, no to zaczynam na sportowym. I sandał pełen. A no to jest dobra rzecz. Trzeba tylko uważać na zwierza. Tor ten na całej swojej długości ma ograniczenie prędkości do 70 na godzinę. No jak na tor wyścigowy, to raczej słabo, to nie jest tor wyścigowy. To był tor testowy, jak mówiłem, no ale przez to, że są te drzewa, że mogą być dziki, sarny, jest to ograniczenie. Trochę je momentami przekraczałem, choć oczy miałem dookoła głowy, to i tak lepiej niż tor Formuły pierwszej, po którym jeździłem w Montrealu. Tam można na ten tor wjechać, ale jeśli się jest cywilem i nie jeździ się po nim w trakcie wyścigów, to wówczas można jeździć tylko 40 km na godzinę, w przeliczeniu na milę oczywiście. No więc tu jest lepiej.
Moi drodzy, nie pierwszy raz prowadzę samochód elektryczny, ale dotychczas robiłem to tylko po mieście. Po raz pierwszy mogłem zasuwać po takiej bandzie. Czy mi się podoba? Tak, podoba mi się, cały czas się go uczę. Na razie nie byłem w stanie wyłączyć takiego dźwięku, który jest imitacją brzmienia silnika. Czy ja mogę bez tego żyć? Mogę. Lubię zapach benzyny oraz dźwięk silnika, ale to jest elektryczny samochód. Na razie jedyne, co wam chciałem pokazać, bo o reszcie będę opowiadał za chwilę. Spójrzcie, jakie są piękne fotele kubełkowe, jak mnie cudownie mieszczą. Tak, to jest po prostu ładny samochód. Mieliśmy na obiad wspaniałe rolady z modrą i kluskami. No więc na kolację postanowiłem pójść tropem takim jak nasz trop motoryzacyjny. Z ziemi włoskiej do Polski, z ziemi włoskiej do ziemi śląskiej. No i postanowiłem odwiedzić miejsce, w którym byłem ładnych parę lat temu. I wówczas to był niezwykły rarytasik. Mianowicie pizzeria, mówiąc po polsku, pizzeria, mówiąc po włosku, La Fontana, niemal w samym sercu Tych, albo też Tychów, jak wolicie. I wówczas to była rzadkość, w tym sensie, że jest tu prawdziwy neapolitański włoski piec do pizzy. Neapolitańskie pizze, najlepsze włoskie składniki i pieczołowitość. Dzisiaj takich miejsc w Polsce kilka już jest, ale to, jak widzę, w dalszym ciągu znajduje się bardzo wysoko w tejże klasyfikacji. Mam przed sobą różne pizze. Dla mnie jest ta Riccardo, czyli to czerwone tutaj to jest kalabryjska kiełbaska Nduja. Taka, która jest również w słoikach sprzedawana. Robiłem kiedyś z nią flaki. No, rzecz wspaniała. Oczywiście włoskie pomidory. Mozzarella, ale mozzarella di bufala, czyli z mleka bawolic. Oliwa, również włoska. Świeża bazylia, a po wyjęciu z pieca burrata na to. To jest również ostra rzecz. Dwa rodzaje włoskiego salami. Jedno łagodne, jedno pikantne. Mozzarella z mleka bawolic i ostre papryczki. To jest capricciosa di lusso, czyli prosciutto cotto, szynka gotowana, pieczarki w glazurze z octu balsamicznego oraz karczoszki grillowane. Jest tutaj jeszcze, no, to się chyba nazywa gorący talerz. Nie, to jest to samo. To jest to samo. Jeszcze jedna tutaj jest, bo chcę wam pokazać pewnego rodzaju proces, którego można zażądać. Otóż brzegi pizzy, które niektórzy odkładają, no bo one nie mają w sobie nic. Tutaj można poprosić, by zostały serem grana padano po wyjęciu z pieca, posypane. Mogą być też posmarowane miodem. No zobaczcie, to jest pizza, która wygląda pięknie. Muszę zdestruować ową kremową burratę, ale jak mniemam, smakuje również doskonale. Wino, no są różne. Wzięliśmy po prostu włoskie, takie sprzedawane w karawkach. W dość sensownej cenie. Dzisiaj jest dzień powszedni. Ogródek pełny, w środku pełno. Czy ci ludzie się tu mylą? Fantastyczna pizza. Na południu Włoch, koło Neapolu, jest też jedna fabryka, w której kiedyś chciano otworzyć nową markę Alfa Sud, ale to się nie za bardzo udało, bo różni ludzie w różnych częściach świata są dobrzy w różnych rzeczach. Tutaj robią świetne rolady,
i fantastycznie produkują samochody. A tam, na południu Włoch, robią doskonałą pizzę. I teraz mamy już kompletny ogląd sytuacji. Wszystko razem, w Tychach. Widzimy się jutro. Spaliśmy w Tychach, w nocy rozpętała się straszliwa burza, a teraz niebo sine i leje, ale dzięki temu mamy drugi test szczelności, poza tym fabrycznym, taki już naturalny w przyrodzie. Zasięgu mamy w tej chwili na 312 km. To wystarczy w zupełności, bo cel naszej podróży to kilometrów 15. Jesteśmy na dwupasmówce i można tutaj trochę przycisnąć. Trochę, bo jest do 90. W każdym razie, gdzie jedziemy, to jeszcze Wam nie zdradzę. A propos auta, co nam się udało zrobić dotychczas? Wyłączyć ów dźwięk dla tych, którzy nie mogą się rozstać z silnikiem spalinowym. No bo tak, brzmienie motoru jest piękne, ale co jest najfajniejsze w samochodzie elektrycznym? No właśnie ta cisza. Ta cisza, brak dźwięku silnika, tylko opływ powietrza, no i na przykład opera głośno. To jest piękne. Opery nie wysłuchamy pewnie nawet jednej arii dłuższej, bo do celu zostało nam minut 16. Skoro byliśmy w Tychach, to wręcz niegodziwością byłoby nie odwiedzić Pszczyny. Bowiem właśnie tutaj, w Pszczynie, mamy to oto cudo. Rodzina von Hochberg, czyli hrabiowie, którzy poprzez koligacje rodzinne z rodziną von Anhalt, czyli rodziną książęcą, stali się książętami pszczyńskimi, czyli książętami von Ples. No i jest jeszcze jedna wspaniała rzecz, mianowicie tam w środku, poza tym, że jest pięknie, to nie pada. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Pszczyny i odwiedzam pałac, z niezwykłą radością konstatuję, jak wspaniałe to jest miejsce. No powiem Wam szczerze, że w Szenbrunie wiedeńskim nie jest lepiej. Niezwykłe miejsce, oczywiście w skali ogólnoświatowej, ale zwłaszcza w skali naszej, czyli ziemi doświadczonej boleśnie przez historię. Wojny, potem PRL, Armia Czerwona. No naprawdę niewiele jest takich rezydencji, równie wspaniale zachowanych. 80% tego wszystkiego, co tutaj widzimy, to oryginał. No i to jest naprawdę coś niezwykłego. No, zwykła klatka schodowa, no ale to jest crème de la crème całego pałacu. Mianowicie sala lustrzana. Sala lustrzana, bo mamy w niej dwa ogromne lustra. Te tafle liczą sobie mniej więcej 14 metrów i pochodzą z końca XIX wieku. Zresztą dzisiejsza forma rezydencji to jest koniec XIX wieku, początek XX. Te lustra przyjechały z Francji. Dzisiaj jest to sala koncertowa, ale kiedyś tutaj jadano. Mamy oryginalne zdjęcia, w ogóle tu się zachowało mnóstwo rzeczy, również jadłospisy. Więc spójrzcie, tak tutaj nakrywano do stołu. Krzesła, które widzimy na fotografii, są identyczne jak te krzesła, bo te służące dzisiaj zasiadaniu w trakcie koncertów wykonano na wzór tamtych oryginalnych. Ba, mamy tutaj coś jeszcze. Mamy tu mianowicie zastawę. Na czymś takim w tym miejscu jadano. To jest muzeum, to można zwiedzać, chciałoby się powiedzieć, ale trzeba zmienić końcówkę tej wypowiedzi. To trzeba zwiedzać. Szczególnie ważną rolę odegrał Pałac Pszczyński w czasie I wojny światowej. Te mury
były świadkiem niezwykłych wydarzeń. Otóż między rokiem 1915 a 1917 to właśnie tutaj mieściła się kwatera główna wojsk cesarskich na wschodzie. I cesarz Wilhelm przebywał tutaj nie cały czas, ale niezwykle często. Przechodzimy do pokoju narad, gdzie właśnie za tym stołem, przy rozłożonych mapach, dokładnie tam stali na przykład Kaiser Wilhelm, Hindenburg i Ludendorff. Tu mamy takowe zdjęcie. To jest Wilhelm, to jest Hindenburg, to jest Ludendorff. Stali dokładnie w tym miejscu. Widać po porożu i obrazach, to wisi dokładnie tam, gdzie wisiało. No i tutaj na przykład zapadła decyzja o wypowiedzeniu Wielkiej Brytanii i w ogóle Antancie nieograniczonej wojny podwodnej, czyli zatapianie poprzez uboty jednostek wroga bez ostrzeżenia. Niemcy nie mieli wtedy dobrego wyjścia. Wiedzieli, że jeśli tego nie zrobią, to Wielka Brytania dzięki swojej przewadze na morzu wygra wojnę. Wiedzieli też, że jeśli to zrobią, to Ameryka włączy się do wojny. No więc chcieli zrobić to szybko i dobrze. Nie udało się. Tutaj mamy część intymną, gdyż przechodzimy do sypialni cesarza. No, łoże jest dość pompatyczne, baldachim to normalka, ale widzicie, złocenia, herby. Mamy coś jeszcze. Mamy mianowicie kompletnie zachowaną cesarską łazienkę. I to jest gratka dla historyka niezwykła, również dla historyka higieny. Niby krzesło, ale zobaczcie, to nie jest krzesło, to jest toaleta. Tak, tu jest deska. Tam się wkładało zycbach, czyli nocnik, no bo to była taka toaleta przenośna. Tutaj kolejna przenośna toaleta. Widzicie, o, właśnie tak, tam jest nocnik, to się zdejmuje i opróżnia. A tutaj wanna boska zupełnie, gdyż wpuszczana w ziemię. Nie jest to ona specjalnie szeroka, ale pamiętajmy, że cesarz miał jedną rękę uschniętą i niewładną, no więc dzięki temu łatwiej było mu się z tego wygrzebać. Być może właśnie w owej wannie zanurzon podjął decyzję o owej nieograniczonej wojnie podwodnej. Tak, pierwsza wojna światowa i ta wojna podwodna, rzecz ważna, ale z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia, musimy pamiętać, że tutaj podjęto jeszcze jedną arcyważną decyzję dla nas. Akt 5 listopada i Rada Regencyjna, i Królestwo Polskie, i autonomia, i szkolnictwo. To nie jest tak, że Polska wybuchła od razu po tym, jak Piłsudski przyjechał z Magdeburga. Wcześniej już się wiele rzeczy działo. My lubimy wydarzenia nagłe i pompatyczne, więc nie było Polski, przyjechał Piłsudski, wybuchła. Ale był akt 5 listopada, była Rada Regencyjna i były działania, które przygotowały nas do pełnej niepodległości. O, tutaj taka toaleta dzienna. Moi drodzy, to wszystko wygląda tu tak, jak wyglądało wówczas. Skarb, prawdziwy skarb. Jak sami widzieliście, sala lustrzana to dzisiaj sala koncertowa. No, obiadów już tam nie wydają. A będąc w Pszczynie, szukamy nie tylko atrakcji dla ducha, a tym jest zwiedzanie pałacu, szukamy również atrakcji dla ciała. No i one tutaj są, w tym oto budynku. Przed nami wodna wieża. To była kiedyś po prostu wieża ciśnień, która rozprowadzała wodę do pszczyńskich domostw. Budynek mieścił też łaźnię miejską. No, od dawna to już takiej funkcji nie pełni, a jesteśmy tutaj właśnie po to, by pokazać Państwu, czym wodna wieża jest dzisiaj. 13 pięter, 9 poziomów i większość z nich służy gościom. Na samej górze łaźnia. Pod łaźnią restauracja fine diningowa, apartamenty, jest ich 7, jestem w jednym z nich. Niżej mamy restaurację w typie
bistra. I wszystko w niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju stylu. No bo wieża została w trakcie rekonstrukcji nie tylko odnowiona, ale również na nowo urządzona. Zarówno o urządzeniu, jak i o tym, co tutaj jest do jedzenia, opowiem Wam wyżej w restauracji o nazwie Steampunk. Co to jest steampunk? Każdy, kto interesuje się fantazji, będzie wiedział. To jest właśnie pewnego rodzaju gałąź fantazji wywodząca się z cyberpunka. No, epoka wiktoriańska, gotyk, no i to wszystko tutaj widać. A na talerzach widać niezwykłą pieczołowitość, bo mamy tutaj kuchnię autorską, fine diningową. No to zacznijmy o tym opowiadać, co na tych talerzach albo co w nich, bo tutaj mamy esencjonalny wywar z węgorza z pierożkami, które są również z węgorzowym nadzieniem. Wręcz słodki, tak ekstraktywny, że Japończycy by się niezwykle ucieszyli. Tutaj, jak mi mówiono, jest to jedna z pieczęci tego lokalu, tatar z polskiej, sezonowanej wołowiny. Ona jest pod spodem. Ona jest doprawiana, kolejny japoński trop, jak teraz myślę, no nie tylko kaparami, ale między innymi czarnym czosnkiem. To jest również japoński wynalazek, czosnek, który fermentuje i robi się niezwykle słodki, pełen smaku umami. To jest coś, co Japończykom zawdzięczamy. Blacik na górze, blacik z posypką suszonych grzybów. No, nie przeprowadzałem prywatnej kategorii najlepszych Tatarów, ale z pewnością mógłby stawać w szranki. Do tego na miejscu pieczony chleb i takie wafelki, które są, uwaga, razem z kurczakiem. Tak, mają drobiowy smak. Niech mnie dunder, bo tam kurczak jest wpleciony. Dwa rodzaje grzybów. To jest szaszłyk z shiitake, to są grzyby maitaki. Mamy tu również czarny czosnek. Mamy w tym wypadku sos na bazie chrzanu, mamy kapustę, mamy mnóstwo rzeczy. Wszystkiego nie spróbuję pieczołowicie i dokładnie, gdyż zajęłoby to zbyt długo, więc maitaki. Jeśli ktoś myśli sobie, czas by ograniczyć konsumpcję mięsa, ale nie chce rezygnować z mięsnej konsystencji, to właśnie grzyby są najlepszą na to odpowiedzią. Przepiórka w dwóch postaciach, bo mamy zarówno pierś, jak i mamy nóżki, udka konfitowane, potem od strony skóry podsmażone. No również, jak mniemam, jest tu dodatek owego zacnego czosnku. Paragi. To są chyba habry, tak? Nie wiem, kwiatki w każdym razie ładne. Na kwiatkach się nie za bardzo znam, ale za to znam się na konsystencji mięsa. Jeśli to było suwidowane właściwie, a potem tylko króciutko odsmażone, powinno być to świetne. No i jest. Piękne, piękne. Słyszałem o tym miejscu wiele i same dobre rzeczy. No i w końcu tu jestem, cieszę się. Jeśli i wy chcielibyście tu przyjechać, ale na przykład nie jesteście amatorami fine diningu, to jak wcześniej wspomniałem, na samym dole mamy restaurację w typie bistra. Również pewnego rodzaju delikatesy można kupić na miejscu, robione produkty, również chleb. No więc a propos chleba. Pogoda dzisiaj, jak wiecie, nie najładniejsza, ale są takie sytuacje, że nie widoki za oknem są ważne, lecz widoki na stole. I tak jest w tym wypadku.
Moi drodzy, powoli kończy się już nasza dzisiejsza wycieczka z Pszczyny. Przejechaliśmy opłotkami przez Bielsko, opłotkami miasta, ale obwodnicą i dawnym traktem cesarskim zmierzamy w stronę Krakowa. Ale skoro tutaj jesteśmy, to doprawdy nie mogłem nie zatrzymać się w tym miejscu. Wioska Kozy. Przede mną nie po raz pierwszy, przed wami być może po raz pierwszy właśnie. Z historycznego punktu widzenia najważniejszym budynkiem w Kozach jest ten oto gmach, pałac. Pałac, który należał pod koniec swojej pałacowej historii jako prywatnej posiadłości do rodziny Czeczów. Czecz de Lindenwald, wcześniej między innymi Rejowie czy też Jordanowie. W PRL-u to nie zostało całkowicie zdewastowane, gdyż był tutaj ośrodek zdrowia, porodówka. W tej chwili między innymi jest tutaj biblioteka. Wiejska biblioteka, wspaniała biblioteka. I właśnie do tego pomieszczenia trafiłem podczas mojej pierwszej wizyty w Kozach, bo miałem tutaj spotkanie autorskie jako autor książki. No i po pierwsze, to miejsce mnie zachwyciło, no bo spójrzcie, wielkość biblioteki, ale też owo pomieszczenie, neogotyk, te okna wyraźnie o neogotyckim kształcie. Okna w zasadzie jakby w jakiejś świątyni, bo to było wybudowane, akurat to pomieszczenie, jako kaplica protestancka. Nigdy nie została ona konsekrowana. Potem właśnie tutaj urodziło się kilka tysięcy dzieci, a dzisiaj dzieci przychodzą tutaj, by wypożyczyć książki. Ale to jest nie jedyne w tym pałacu, co chciałem wam pokazać. W Kozach był kiedyś wspaniały, stareńki, drewniany kościół, ale na samym początku wieku XX ów kościół rozebrano i postawiono świątynię murowaną. Wszakże pewne rzeczy się zachowały. No to są na przykład drzwi piękne, ale coś, co jest najcenniejsze, no tu mamy tylko tego kopię, w zasadzie taką fototapetę, ale oryginał jest w Krakowie, w Muzeum przy ulicy Kanoniczej, w dawnym pałacu biskupa Erazma Ciołka. To jest mianowicie najstarsza w Polsce polichromia na drewnianym suficie. Co niezwykle ciekawe, ona została zachowana również w czasach kalwińskich, bo musicie wiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko Śląska Cieszyńskiego, więc owa świątynia, pierwotnie rzymskokatolicka, w czasach reformacji została zamieniona w zbór kalwiński. Potem z kolei za czasów Władysława Reja, który był jednym z tutejszych właścicieli, a ów Rej przeszedł z kalwinizmu na rzymski katolicyzm, została ponownie zamieniona w kościół rzymskokatolicki. Jeden z kolejnych właścicieli, mianowicie Spytek Jordan, na tyle był nieprzychylny kalwińskim mieszkańcom Kóz, że przygarnął ich pod swoją opiekę jeden z książąt pszczyńskich, dając im w swoich dobrach lokum. To byli głównie tkacze. To jest izba regionalna i mamy tutaj mnóstwo rzeczy związanych właśnie z historią w zasadzie tej wioski i najbliższych okolic. Z historią, ale i z teraźniejszością. To jest talia kart do taroka. Tarok to gra, która w dalszym ciągu tu w Kozach jest kultywowana. Podczas tej mojej pierwszej wizyty dostałem talię kart do taroka właśnie. Jeszcze niestety nie zdążyłem się nauczyć w ową grę grać, ale uczynię to na pewno. No i zobaczcie, stare gazety. Nowa Reforma, wydanie poranne, nadzwyczajne. Wiener Zeitung donosi, że jego cesarska i królewska apostolska mość cesarz Franciszek Józef I dnia 21 bieżącego miesiąca o godzinie 9 wieczór zasnął łagodnie w Panu na zamku szenbruńskim. Komu zawdzięczamy owo muzeum, ową izbę regionalną? Zawdzięczamy to temu oto panu, to pan Adolf Zuber, który pracował w pałacu u ostatnich właścicieli, czyli wspomnianych wcześniej Czeczów, no i zbierał różne rzeczy i potem to ofiarował
dla dobra wspólnego. I tak powstało owo fascynujące miejsce, które zwiedzać może każdy. No to jest fascynujące, bo to jest historia najżywsza w tym sensie, że dotyczy takiego maleńkiego wycineczka ziemi, wsi Kozy i jej okolic. No i mamy tu rzeczy, które do dzisiaj głoszą prawdy niezmienne i kiedyś objawione. Kiedy matka z córką smaży, jedna z nich się pewnie sparzy. Kozy są wyjątkowe z kilku powodów. To najludniejsza wieś w Polsce, chyba jedyna wieś w Polsce, która posiada swoje przejście podziemne dla pieszych, tam właśnie pod Cesarką. I w końcu wieś, która posiada niebagatelną, młodzieżową orkiestrę dętą. Maestra, muzyka proszę.